Dzień dobry moi mili państwo. Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hincul i z tego względu, że Wargaming już drugi tydzień nic ciekawego nam nie daje do gry, postanowiłem zrobić taki materiał, coś ekstra, bo tak naprawdę nie mam nawet o czym was informować, bo dodanie jakiejś tam jednej operacji, gdzie możemy zdobyć skrzynkę albo zdobyć jakiegoś expa, czy to jest ważne? Kompletnie nie. Patrząc na sztab ludzi, którzy stoją za tym tytułem i patrząc na to, co oni robią, powiem wam, że to jest jakiś, nie wiem, jakiś dramat. Ale nieważne, mamy inne tutaj zadanie. Są to ostatnie bitwy na moim starym koncie. Tak, pojazdami Kano Openerem i FV-em 225. Dwa brytyjskie pojazdy z dwoma lufami. Tak szczerze powiem, myślałem sobie na temat czołgów ciężkich w grze i wydaje mi się, że linia brytyjska, ogólnie czołgów ciężkich, ogólnie czołgi brytyjskie 10 poziomu wypadają chyba najlepiej, bo naprawdę mamy kapitalne maszyny. Porównując tą nację z innymi nacjami, nie ma naprawdę chyba jakiejś fantastycznej. No później można było wymienić pojazdy radzieckie, chociaż no w sumie można było porównać. Ale zobaczcie, mamy i Super Conquerora, mamy Valora, mamy Chieftaina, teraz mamy dwa pojazdy z dwoma działami Brytyjczyków, ciężary. Patrząc na przykład na radzieckie, no to co, IS-7, obiekt 277, Ebola, no i jeszcze tam można, co tam jeszcze byłoby, poczekajcie, co tam jeszcze było, coś zgubiłem, IS-4, tak, no to wydaje mi się, że Brytyjczycy wypadają pod tym względem najlepiej. Tutaj porównamy sobie dwie maszyny, które tak naprawdę zostały dodane nie tak dawno, bo i FV225 i Kano Opener, czyli FV230 pojawiły się, tak patrząc na wydawanie pojazdów, nie tak dawno. I pierwsza bitwa jest na Kano Openerze, bitwa na mapie idealnej, bo prochorowka, tym bardziej nie mamy artylerii, ale to nie znaczy, że ten pojazd tutaj nie ma jakichś tam wrogów, tak? Ma też dużo wrogów, którzy są w stanie ten pojazd przebijać. Mamy dość wysoki kadłub. No właśnie tu mnie coś cały czas próbuje asiać. Dobra. Patrząc tutaj na wieżę, ona owszem, może przodem jest dość twardym orzechem do zgryzienia, ale oczywiście bok, no wiadomo, bez problemu jesteśmy w stanie przebić. Co do kadłuba, on jest bardzo wysoki, co czyni ten pojazd dość trudnym w rozgrywce, bo zobaczcie, tutaj mamy naprawdę sporą bryłę pojazdu. Boki tego pojazdu nie są jakoś dobrze opancerzone, trzeba się tutaj bardzo pilnować, jeżeli chodzi o to. Co mi się podoba na tym pojeździe? Oczywiście te dwa działa. Pierwsze działo zadaje 420, jak i również drugie działo. Jesteśmy w stanie oddać dwa strzały na raz, czyli tak zwaną salwę. Ewentualnie możemy się przełączyć na jedno działo. Jeżeli ktoś uzna, że potrzebuje grać jednym działem, no to może też grać jednym działem. Co do tej salwy, tutaj mamy naprawdę bardzo fajne, już znaczące uszkodzenia, bo jest to 840. Nasza alfa z jednego działa to jest 420, tak więc 840, jeżeli nam dobrze polosuje, jesteśmy w stanie zadać przeciwnikowi. Co do mobilności, widać, że pojazd jest raczej dość powolny, 34 km na godzinę. Opuszczanie działa, co jest też bardzo istotną sprawą. Minus 10 stopni, zasięg spota tego pojazdu to jest 390. No i penetracja 258 na pociskach podstawowych, na pociskach premium tutaj mamy APCR-y 318. Nie jest to największa wartość, bo są pojazdy na 10 tierze, które mają oczywiście większą penetrację w postaci na przykład 340, ale spokojnie ta penetracja nam wystarcza. Tutaj widzę już w miarę sytuacja jest opanowana. Co do amerykańskich czołgów ciężkich, owszem, mamy piątkę, mamy T-57 Heavy, jest jeszcze T-58, ale wydaje mi się, że jednak
linia pojazdów, ogólnie Brytoli jest naprawdę kapitalna. Dużo fantastycznych czołgów, jeżeli chodzi o ciężkie maszyny. Bo tutaj chyba nie trzeba przedstawiać ani Chieftaina, ani Valora, jak i również Super Conquerora. Jest również bardzo trudna maszyna, ale fantastyczna, FV215B, moja pierwsza kiedyś dziesiątka. Dodatkowo jeszcze możemy się posiłkować tymi dwoma pojazdami z dwoma działami. Dobra, 4 czołgi zostały. Jest jeszcze, o właśnie, taki można powiedzieć nasz przeciwnik. Bo magazynek. My też niby taki ala magazynek. Co do przeładunku jednego działa to jest niecałe 9 sekund z racjami. Tam jest bagieta. Dobra. Trzeba się naprawdę pilnować, jeżeli chodzi o operowanie, przełączanie z tym pomiędzy tymi dwoma działami. Tutaj trzeba się tego nauczyć i pilnować się tego. Bo czasami wydaje nam się, że załadowaliśmy 2 działa, a mamy jedno. Te takie strzałeczki żółte pokazują nam, które działo jest załadowane. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że nie możemy oddać strzału, nawet jeżeli mamy załadowane działo, dopóki nie załaduje nam się drugi ten pocisk. Tak więc jeżeli chcemy oddać strzał z jednego działa, musi być załadowany ten drugi pocisk. To nie jest tak jak na przykład w bagiecie francuskiej, niszczarce, że jeżeli mamy jedno działo załadowane, a drugie działo nam się ładuje, to owszem, możemy użyć tego drugiego działa, w którym jest już załadowany pocisk. Pierwsza bitwa za nami, czyli FV230 Cannon Opener i ten pojazd możecie sobie wyekspić normalnie w drzewku. Ja zrobiłem na moim drugim koncie jako pierwszą maszynę, pierwszą dziesiątkę. A teraz czołg a la premium FV225. Różnica pomiędzy tymi pojazdami, patrząc na konstrukcję, nie jest aż tak wielka, aczkolwiek no trochę jest, ale największa różnica to oczywiście działo. Tutaj alfa nie jest 420, a 350. Penetracja jest lepsza, bo aż 272 na pocisku podstawowym, co jest naprawdę bardzo fajne, a dodatkowo na pocisku premium mamy 330, tak więc jest lepiej niż na poprzedniej maszynie. Pojazd również szybciej jeździ. Pojazd nie jest tak twardy jak Cannon Opener, ale naprawdę też można fajnie nim pograć. Tutaj mamy mniejsze opuszczanie działa, bo tylko 8 stopni. Bitwa, co prawda już nocne polowanie, gdzie dodaje nam oczywiście boty, bo już od godziny 11 czasami, nawet w dzień mamy tak, że niestety Wargaming ten tytuł tak zaorał, że nie ma komu grać i oczywiście dolosowuje nam boty, ale w drużynie przeciwnej, co dla mnie jest dodatkowym utrudnieniem, jest pluton dwuosobowy. Oczywiście takim zawodnikom takim graczom łatwiej grać, dlatego że są obaj. Wiedzą, że są boty, no to wystarczy się skupić na tłuczeniu botów i można zrobić bardzo szybką przewagę. Ja tutaj gram sam, mam chyba 2 pojazdy graczy, tam jakieś chyba są dziewiątki też ze 2 graczy, reszta to są boty. Powiem wam tak, grając z botami, owszem, jest co bić, ale czasami wydaje nam się, że na przykład pojazd, który obok nas stoi, jest to gracz, i oczekujemy jakiejś pomocy, a on się odwraca w drugą stronę i jedzie sobie. Powiem wam, że wolę jednak grać normalne bitwy z normalnymi graczami, bo mniej więcej mogę przewidzieć, co się wydarzy. Mniej więcej wiem, na co mogę liczyć, a z botami nie zawsze. Nie wiadomo, co on zrobi. Czy on strzeli, czy on nie strzeli, jak on się odwróci i tak dalej. No tak jak tutaj, no to stoją jak mośki, wiadomo. I możemy sobie bez problemu w nie tłuc. Ale też nie wiemy, czy z tyłu na przykład nie ma tych 2 graczy, którzy grają w drużynie przeciwnej. Tak więc muszę uważać. Tutaj ta alfa oczywiście jest mniejsza, co za tym idzie również salwa będzie mniejsza, bo zadamy 700 uszkodzeń, jak nam oczywiście polosuje, tak jak powinno polosować. No i tutaj zobaczcie, nie wiem, ten gościu to bot, ale chyba bot, ten co tutaj przede mną wjechał.
tą wusetą. Zachowuje się no, tak jak gracz. Czasami się, kurde, wala przede mną, czasami... No tak samo ten z tyłu, nie wiem co to jest. I powiem wam, że no czasami jednak, kurde, te boty są wkurzające. Jak jeżeli staną naprzeciwko nas, no teraz dwóch mam asów, którzy mnie blokują i mówię, no nie wiem co to jest, czy to są gracze, czy to są boty, ale raczej boty. Tak jak naprzeciwko mnie stoją boty, to nie mam nic przeciwko, bo wiem... Skąd ja dostałem? Tak jakby gdzieś z tyłu? Nie wiem o co chodzi. Wypychają mnie te boty moje. Widzę, drużyna przeciwna zaczyna mieć przewagę, co mi się nie podoba. Nawet, zobaczcie, wjeżdżając na te 5 botów, one też strzelają i musimy się pilnować, a my jesteśmy, można powiedzieć, sami, bo ci za mną nie wiemy, czy nam pomogą, czy nam nie pomogą. Widzę, już tamta flanka pada i oni, ci gracze, którzy są w Plutonie, widzę, przepchnęli to. Cały czas budują przewagę. Gracze chyba z Czech. Dwóch graczy z Czech. No nic, ja robię na razie swoje, postaram się tutaj to wyczyścić. Coś tam jeszcze przy bazie jest light. To nie wiem, czy to jest bot. Na pewno tamten ciężki to... A, ten, który był, to nie był bot. Znaczy, to raczej też był bot. Dobra. Tutaj ten przeładunek tego działa. Oczywiście jest krótszy, bo mniejsza alfa. I przeładowujemy 7 sekund. Na kanał openerze mamy 9 sekund. Tutaj jest 7 sekund. No i dobra, i teraz muszę uważać, żeby mi na plecy nie wyjechali czasem. I też, tak samo jak w przypadku kanału openera, musimy zaczekać, żeby użyć jednego nawet działa, żeby działa oba były załadowane. Nie możemy strzelić, nie możemy się przełączyć na działo, które posiada pocisk załadowany. Mam nadzieję, że nie będą kapowali, że poczują zew krwi i będą walczyć. No szkoda by było, żeby jeszcze tutaj sobie nie pograć. Dobra, zjechali, tak więc szybka akcja musi być, szybko muszę to obrobić. To są dwa takie niedobitki, tak więc po jednym pocisku spokojnie mi wystarczy. Dobra, jest jeden, wjeżdżamy na tego. Aha, no zawsze musi być jakiś dramat, nie? Dobra, poszedł taran. No i tak, teraz widzę, jadą ci dwaj goście, jadą nam na plecy. Tak się zastanawiam, w której pozycji będzie mi lepiej się grało. Czy nie pojechać dookoła? I tak chyba zrobię. Mobilność mamy w miarę ok, jak na czołg ciężki, 45 km na godzinę. Tutaj widzę Good Koza Game powstrzyma może ich trochę, chociaż zyskam parę sekund i w tamtej pozycji u góry będzie mi łatwiej, nawet jeżeli oni będą jechali dalej za mną. No to tutaj mam nadzieję, że ustawię się w ten sposób, że dam radę ich troszeczkę odeprzeć. Dodatkowo te boty ich tam zatrzymają. To nie jest tak, że jadąc na te boty one nic nie robią. Owszem, robią. Trzeba uważać. No właśnie, jeden już się przekonał, że jednak boty też grają. Dobra, mam trochę czasu. Prawie 7000 uszkodzeń. Kanał openerem o wiele trudniej by nam się grało. No ale to, oczywiście to jest pojazd premium, czyli musimy wydać pieniądze, realne pieniądze, żeby ten pojazd zdobyć, chociaż on był kiedyś do zdobycia w jakimś sezonie chyba, o ile dobrze pamiętam, tak. A kanał opener każdy z Was może sobie zrobić. No i wydaje mi się, że moja strategia, tutaj jeszcze ta maszyna jest w miarę dobrej kondycji, moja strategia była lepsza, żeby tam się nie bić z nimi, a sobie zająć dobrą pozycję. Tak więc tutaj ta maszyna jest takim najgroźniejszym zagrożeniem dla mnie. No, ale chyba gościu się podkusił wyjechać na te boty i co? I jest w 4 literach. Jarosław przyjechał. Mamy kolegę z Czech, który zaraz dokona żywota. Bardzo dobrze. Powinna nam wejść tutaj salwa i po chłopie. Tak jest. No i dobra. I tu już chyba zostały nam same boty, tak więc będzie łatwiej.
znacznie łatwiej. Tam 50 jest jeszcze w miarę dobrej kondycji. 8000 uszkodzeń. I tak szczerze wam powiem, ktoś może powiedzieć, o, grał na botach. Owszem, mogłem pojechać w drugą stronę i wyjechać prosto na te dwa pojazdy, które grały w Plutonie i nie tylko, bo tam jeszcze był jeden pojazd. Jeszcze były chyba ze dwa pojazdy albo trzy na 9. tierze, gdzie gracze grali i mogłem zginąć, ale no trzeba po prostu czasami zaryzykować, czasami wybrać inne rozwiązanie, żeby zrobić nawet dobry wynik na botach. Na zimnej wojnie troszeczkę jest lepiej grać, jeżeli chodzi o boty, dlatego że je widzimy z daleka, a tutaj no nie, wyjedziemy i możemy się zdziwić. Co do samego pojazdu, słuchajcie, ten pojazd, oczywiście tak jak już wspomniałem, pojazd premium. Jeden pocisk, dobra, jeden pocisk załadujemy sobie i powinna nam salwa tutaj może już wejdzie, no bo wiadomo, jeszcze może być jakaś dramaturgia, mogę się odbić, jak to zazwyczaj bywa. Nawet bota nie jestem w stanie czasami przebić, bo gra tak zadecyduje. No i zobaczcie, strzeliłem salwę, jeden pocisk nie wiadomo gdzie poleciał, chociaż powinny polecieć w tym samym kierunku i go nie skończyłem. No musi być jakaś zawsze dramaturgia, tak? RNG nie śpi, RNG czuwa. No zobacz, no zobaczcie, to właśnie tak to się dzieje. Chłop powinien już dawno być skończony, a sobie jeździ i się śmieje mi w twarz, bo RNG jest z nim. Dobra, już się nie bawiłem w jeden pocisk, po jednym pocisku musiała wejść salwa. 8 pojazdów zniszczonych, no szkoda, nie załapaliśmy medalu pula, szkoda, ale 9700 uszkodzeń, czy będzie 10 000? No istnieje taka możliwość, tym bardziej, że tam bot stoi cały czas w tym samym miejscu, na dole mam bota, on raczej też nie wyjedzie. Co do właśnie rozgrywki pomiędzy zimną wojną z botami, a tutaj, no tutaj jest tak, że po prostu czasami jedziemy, wydaje nam się, że jest jeden pojazd, a wyjeżdża ich tam 5 i 6 czasami i schodzimy bardzo szybko. Tak działają właśnie gry z botami. Na zimnej wojnie widzimy po prostu jak one się rozjeżdżają. Uważajcie na to miejsce! No tu tam jest jeszcze 1000 hapsa do zabrania, tak więc mam nadzieję, że ta dyszka wpadnie. Co do zasięgu spotowania 390 metrów mamy na tym pojeździe i tak porównując te oba, wydaje mi się, że no tutaj mobilność przemawia za tym pojazdem. Działo też jest bardzo fajne, ale jednak chyba wybieram kanał Openera. Twardszy pojazd, lepsze opuszczanie działa, lepsza alfa, większa w tym sensie. Taran. O dziwo ten pojazd bardzo dobrze taranuje. Bardzo dobrze taranuje. 9 fragów, ponad 10 000 uszkodzeń. I cóż, przedstawiłem wam dwa pojazdy brytyjskie, dwulufowe. Jeden lepszy od drugiego, naprawdę jeden lepszy od drugiego. Świetne są oba. Bardzo fajne. Na początku nie mogłem przekonać się do tego pojazdu, do tego FV 225, ale później pograłem nim i idzie się przyzwyczaić. Tutaj ten kadłub też jest bardzo wysoki, trzeba niesamowicie uważać, on łapie wszystko. Ta wieża nie jest tak twarda jak na przykład na kanał Openerze, ale cóż, fajna maszynka, naprawdę bardzo fajna maszyna. Z mojej strony to wszystko, dzisiaj zapraszam na live'a, co prawda nie ma nic ciekawego w grze, nic się nie dzieje, no ale nic. Hincull XP na nowym koncie, nową linię, czyli idziemy do Progetto M40. Dziękuję ślicznie, trzymajcie się, miłego dnia, do usłyszenia, hej.